poprzednim odcinku historii Węgier opowiedziałem Wam o tym, jak to się stało, że ugrofiński lud zagościł się w sercu Europy. A dzisiaj opowiem Wam historię Węgier od XII do XIV wieku. Od panowania Gejzy II, za którego to czasów Węgry były potężnym państwem w środkowej Europie, aż po Ludwika Andegaweńskiego, u nas zwanego Ludwikiem Węgierskim, który przez 12 lat był królem polskim, i do tego połączenia pomiędzy Polską a Węgrami. W międzyczasie od tego XII do XIV wieku przez Węgry przetoczyły się dwie mongolskie inwazje, o których też opowiem. Także będzie to niezwykle ciekawy odcinek. Zapraszam do oglądania. Gejza II rządzi od 1141 roku i jako 11-latek po śmierci swojego ojca Beli Ślepego na początku rządy sprawuje na Węgrzech jego matka Helena Serbska. Jako 16-letni król staje się on już dorosły i nosi tytuł króla Węgier, Chorwacji, Dalmacji i Bośni. Jest to dosyć oszałamiające jak na 16-latka, prawda? Za żonę wziął sobie Eufrozynę, córkę kniazia kijowskiego Izjasława. Co bardzo ciekawe, Ruś po 100 latach od śmierci Jarosława Mądrego podczas rozbicia dzielnicowego nadal była potężna, na tyle potężna, żeby tak potężny władca Węgier mógł sobie wziąć ruską księżniczkę jako żonę i uważał to za równorzędną partię. Młody Gejza II prowadził bardzo aktywną politykę zagraniczną. Wspierał Urosza II, księcia serbskiego, w jego walce o niepodległość od Bizancjum. W Niemczech wspierał Welfa VI przeciwko Konradowi III. Jego wojska brały udział w walkach na Rusi Halickiej, a w 1150 roku Węgrzy zdobyli na nas Sanok. Jednakże zarówno Manuel I, cesarz bizantyjski, jak i Fryderyk Barbarossa, cesarz niemiecki od 1152 roku, byli niechętni silnym Węgrom i kiedy tylko Stefan, młodszy brat Gejzy, zaczął spiskować przeciwko królowi, znalazł szybko poparcie na obu cesarskich dworach. Gejza II niestety umiera bardzo młodo, bo w wieku tylko 32 lat, a władzę przejmuje po nim jego syn Stefan III. Jednak o władzę nad królestwem Arpadów upominają się jego dwaj wujkowie, Stefan oraz Władysław. Na początku oczywiście Stefan III mówi: spadajcie. Ci uciekają do Bizancjum i tam Manuel I chętnie wspiera ich roszczenia do tronu. Przyjeżdża ze swoją bizantyjską armią, wypędza Stefana III i wsadza na tron Stefana tego starszego, wujka Stefana III. Jednak tutaj arcybiskup Węgier Łukasz zachowuje się lojalnie w stosunku do prawowitego króla i nie zgadza się na koronację Stefana. Natomiast, co więcej, okłada ekskomuniką biskupa węgierskiego, który czyni tej uzurpacyjnej koronacji. Władysław, brat tego uzurpującego Stefana, umiera dość szybko, a w 1164 roku Stefan III na czele niemieckiej armii uderza na Węgry i pokonuje swojego wujka, który znowu ucieka do Bizancjum. Lecz tym razem już Bizantyjczycy nie są skłonni pomagać mu w jego wojażach na Węgrzech, więc ucieka do Niemców, tam szukać pomocy. To mu się nie udaje i Stefan III wreszcie może rządzić samodzielnie. Lecz jego rządy nie należą do najszczęśliwszych. Bardzo szybko wybucha wojna na Bałkanach, gdzie Węgrzy doznają dotkliwej klęski z rąk bizantyjskiego dowódcy. Po kilku latach, w 1172 roku, Stefan III umiera, ma tylko 25 lat,
a jego śmierć jest prawdopodobnie spowodowana trucizną. Bela III powraca na Węgry jako 24-letni młody król z piękną, być może bizantyjską księżniczką jako żoną i ma dosyć przyjazne rządy. Dosyć udaje mu się geopolitycznie, bo w 1180 roku umiera wreszcie cesarz Manuel i on wraca na Bałkany. Tam odbija Chorwację i Bośnię z rąk bizantyjskich. Później wyprawia się na Ruś i tam na Rusi Halickiej zdobywa rządy, lecz na krótko, bo bojarzy ciągle nie chcą Arpada na swoim tronie, oni ciągle są przywiązani do tych Rurykiewiczów. Ze śmierci cesarza Manuela korzysta też Bułgaria i odradza się w 1185 roku. I wówczas to Bela III zmienia front i staje się bizantyjskim sojusznikiem, bo upatruje w Bułgarach znacznie większego zagrożenia niż jest to znane Imperium Bizantyjskie. Szczególnie, że z Bułgarami współpracują cały czas połowcy, a połowców zbytnio Węgrzy nie lubią, bo ciągle muszą się z nimi na wschodzie swoich granic mierzyć. Tak więc Bela III zmienia kierunek swojej polityki i razem z Bizancjum najeżdżają Bułgarię, żeby poskromić to nowe, prężne państwo, też właściwie koczownicze, no bo jak pamiętacie, Bułgarzy to jest to lud pochodzenia tureckiego, chociaż już w tamtym XII wieku totalnie zeslawizowani, oni ze swoim bułgarskim, czyli tureckim pochodzeniu już niewiele pamiętają z niego. Niestety nasz Bela III umiera również bardzo młodo. Jego rządy przejmuje Emeryk, jego syn, który też bardzo szybko umiera i wreszcie do władzy dochodzi w 1205 roku młody król Andrzej II, który to wreszcie będzie rządził trochę dłużej i który będzie mógł prowadzić jakąś bardziej długofalową politykę, gdyż Andrzej II rządzi przez lat aż 30. Andrzej II, jak przystało na Węgrów w owym czasie, prowadzi imperialne rządy, imperialną politykę. Najpierw podporządkowuje sobie Ruś Halicką, ale znowu nietrwale. Później wraca ze swoją siłą na Bałkany. Teraz znowu nosi tytuł króla Węgrów, Bośni, Serbii oraz Chorwacji. Węgrzy też prowadzą bardzo aktywną politykę we Włoszech, szczególnie na południu, co będzie miało kolosalne znaczenie w przyszłości, kiedy stamtąd właśnie przyjdzie król po wygaśnięciu dynastii Arpadów, ale do tego jeszcze wrócimy. Polska w owym czasie mogłaby tylko pozazdrościć Węgrom takiej polityki. Polska, która była rozbita dzielnicowo, słabiutka i generalnie nasi książęta gryźli się między sobą, nie było mowy o jakichś szerszych horyzontach, a tutaj mamy Węgry, które w owym czasie na wszystkich frontach działają bardzo prężnie politycznie i są graczem, z którym wszyscy bardzo mocno się liczą. Co bardzo ciekawe, Węgry nie miały swojego rozbicia dzielnicowego. Natomiast miały okresy chaosu i walki o władzę, no to tego się nie da uniknąć w średniowieczu. Natomiast rozbicie dzielnicowe akurat ich ominęło w całości. I to jest ich wielkie szczęście i to też spowodowało, że oni właśnie byli najsilniejszym państwem w centralnej Europie, a nie Czesi, a nie Polacy, ani nawet Ruś w XII czy XIII wieku. Andrzej jest do tego stopnia uznawany za autorytet w Europie, że kiedy rusza Piąta Krucjata w 1217 roku, jest wybrany na wodza tej wielkiej ekspedycji. I tak właśnie latem tego roku dziesiątki tysięcy rycerzy chrześcijańskich na brzegach Chorwacji wsiada w weneckie statki i płyną na wschód w okolice dzisiejszego Izraela. Tam lądują i dokonują zmagań pod Krzyżem Świętym. Lecz te zmagania nie idą zbyt dobrze, mimo że siła jest potężna. I Andrzej II postanawia w styczniu 1218 roku już porzucić tę krucjatę i wrócić na Węgry. Chociaż groziła mu za to ekskomunika. Ale on uważa, że jego kraj jest ważniejszy i tam w sumie nic po nim w tej obcej, lichej ziemi.
może też nie podobało mu się czasami tak sucho. Jednak na Węgrzech jest znacznie ładniej niż w Izraelu. Wraca, nie spotyka go ekskomunika. Co więcej, wydaje złotą bullę, czyli całą listę przywilejów dla szlachty węgierskiej. Wprowadza ważne reformy i jest pamiętany jako wspaniały węgierski król, który umiera dopiero w 1235 roku, a władzę po nim przejmuje kolejny długowieczny król, Bela IV. Bela IV został koronowany już jako ośmiolatek, ale rządy przejął dopiero po śmierci Andrzeja, czyli w wieku 30 lat w 1235. Jego rządy są właściwie naznaczone najazdem mongolskim, który był ogromną traumą dla tego władcy i który odcisnął niesamowite piętno w ogóle na historii Węgier. Od dłuższego czasu na ziemię węgierskie napływali połowcy, szczególnie od 1223 roku, kiedy zostali pokonani w bitwie nad Kałką i oni szukali schronienia za Karpatami właśnie na nizinie węgierskiej. To się Mongołom nie podobało, ale kiedy jeszcze Bela zaczynał swoje rządy, to w 1237 roku doszło do wielkiej inwazji na Ruś, czego echa oczywiście docierały na Węgry. Doszło do bezprecedensowej, krwawej i brutalnej akcji, jakiej nie znała Europa właściwie wcześniej. I Węgrzy mogli czuć się zaniepokojeni, chociaż pewnie wtedy jeszcze myśleli, że Mongołowie są daleko, bo to jednak tysiące kilometrów i że Węgrów to samo nie spotka. Gorzko się mieli o tym przekonać już parę lat później, kiedy armia Batuhana stanęła na ich wschodnich granicach. Bo kiedy wreszcie w grudniu 1240 roku Mongołowie zdobyli Kijów, wcale nie zawrócili, tylko niemal bezzwłocznie przystąpili do kolejnego ataku i już w styczniu 1241 roku ich zagony widać było u nas na Lubelszczyźnie i na wschodnich rubieżach Węgier. Dopiero teraz Bela zabrał się za szykowanie obrony, lecz popełnił fatalny błąd w stosunku do połowców, którzy licznie zamieszkiwali jego królestwo, szukając tutaj schronienia przed mongolską hordą. Otóż zwiadowcy informowali Belę, że wraz z Batuhanem na Węgry nadciągają także połowieckie pułki. Zrodziło to podejrzenie, że być może połowcy znajdujący się na nizinie węgierskiej to tylko taka uśpiona forpoczta mongolskiej inwazji. Bela nakazał uwięzić na wszelki wypadek wodza połowców, Hana Kotena, a po kilku dniach został on zabity przez jakiegoś nadgorliwego Węgra. To spowodowało niesamowitą wprost wściekłość jego kamratów i wiosną 1241 roku Bela miał nie tylko nadciągających przez Karpaty Mongołów, ale także szalejących ze złości po Węgrzech połowców, palących i grabiących w żądzy zemsty za swojego Hana. Oczywiście połowcy, znając siłę Mongołów, nie byli tak głupi, by z nimi walczyć, więc kiedy tylko ci zbliżyli się do stolicy Węgier, Kumani szybko uciekli na południe. Mimo tych wszystkich niepowodzeń, o sile Węgier w XIII wieku niech świadczy fakt, że na nich to Batuhan przeznaczył zdecydowaną większość swoich wojsk, a tylko 2 tumeny wysłał na Polskę. Na przełomie marca i kwietnia armia Batuhana dotarła do Pesztu, gdzie zarówno przeprawa przez Dunaj, jak i samo miasto było dobrze ufortyfikowane i zaciekle bronione przez Węgrów i posiłki, które zdążyły dotrzeć tutaj z Austrii. Widząc to, wódz Mongołów zarządził taktyczny odwrót, a Bela IV potraktował ten manewr jako wstęp do swojego zwycięstwa. Ruszył więc w pościg za Mongołami. Ci właśnie na to czekali i teraz mogli już rozprawić się z 15-tysięcznym kontyngentem węgierskich rycerzy na równych warunkach nad rzeką Sajo. Dzień przed wielką bitwą armia węgierska rozbiła obóz na zachód od rzeki Sajo, a część wojsk została wysłana
aby zdobyć most strzeżony przez Mongołów. Potyczka się udała i wieczorem most znajdował się już w węgierskich rękach. Jeszcze przed świtem na strzegących mostu Węgrów spadł grad strzał i zostali oni dość szybko wyparci z tego przyczółka, a pod osłoną nocy na południe od tej przeprawy w Pław przeprawiła się znaczna ilość mongolskich wojowników pod wodzą Subedeja. Teraz, kiedy most został już zdobyty, Batu rozkazał błyskawiczne uderzenie na znajdujących się po drugiej stronie i dopiero szykujących do walki Węgrów. Stanęli oni do walki, lecz szybko ulegli wobec przewagi mongolskich jeźdźców i wobec niespodziewanego ataku od tyłu ze strony oddziałów Subedeja. Węgrzy wycofali się do obozu i rozpoczęli desperacką obronę. Widząc to, mądry Batu-Chan wiedział, że człowiek przyparty do muru będzie bronił się do upadłego, co zwiastuje dla niego tylko niepotrzebne straty. Dlatego rozkazał Subedejowi zrobić lukę w okrążeniu, tak aby Węgrzy mogli mieć nadzieję na ucieczkę. Bezbłędnie wpadli oni w przygotowaną przez Mongołów pułapkę. Rozpoczęli paniczną ucieczkę z obozu, a w jej trakcie byli łatwym celem dla pędzących za nimi konnych łuczników, którzy wykańczali przez całą resztę dnia rozproszone wojsko Beli IV. Jemu samemu jakimś cudem udało się uciec z pola bitwy, ale poległo 2 kardynałów, liczni biskupi i cała masa znamienitych możnowładców węgierskich. Po bitwie Mongołowie ścigali Belę IV aż do wybrzeży Adriatyku, gdzie wreszcie udało mu się znaleźć bezpieczeństwo. Po klęsce Węgrów na Mohi, na nizinie węgierskiej nie było już żadnego oporu. Mongołowie mordowali i grabili bez ograniczeń, jak gdyby przygotowywali ten teren pod zasiedlenie go przez własne plemiona. Tymczasem z punktu widzenia Węgrów wydarza się cud. 11 grudnia 1241 roku Han Ogedei umiera i cała orda opuszcza Węgry i rusza na wschód, aby tam wziąć udział, prawdopodobnie spodziewali się, w wojnie domowej po śmierci wielkiego Hana. Bela oczywiście wraca i podejmuje bardzo ważne reformy, żeby przygotować się na ewentualny kolejny mongolski najazd. Przede wszystkim sprowadza mnóstwo osadników na teren węgierski, na ten teren opustoszały po eksterminacjach, które Mongołowie tutaj robili. Głównie ci osadnicy napływają z Niemiec. Wspiera też bardzo budowę murów miejskich, daje liczne zwolnienia z podatków miastom, które podejmują się budowy murów. Również możnowładcy otrzymują przywileje, dzięki którym mogą teraz budować swoje prywatne zamki, coś co wcześniej było niemile widziane. Lecz teraz, kiedy obronność kraju tego wymaga, Bela zgadza się na to. Co więcej, uprasza on połowców, żeby wrócili z południa i ponownie osiedlili się na Węgrzech. Część z nich rzeczywiście to robi, otrzymują liczne przywileje, a co więcej, syn Beli zostaje wydany też za połowiecką księżniczkę, co będzie miało też istotne bardzo znaczenie dla przyszłej historii Węgier. No i wreszcie zawiera on bardzo ważne sojusze obronne z Polską oraz z Rusią. Stąd właśnie mamy u nas świętą Kingę, która to była właśnie jego córką, która została wydana za księcia krakowskiego Bolesława V. Te 20 lat odbudowy po najeździe mongolskim to są praktycznie złote czasy dla Węgrów. Oni dokonują takiego skoku cywilizacyjnego, jaki Polska dokonała dopiero 100 lat później za rządów Kazimierza Wielkiego. Jednak nie jest dane Beli doczekać kolejnego mongolskiego najazdu. Umiera on w 1270 roku, a władzę po nim przejmuje kolejny władca z dynastii Arpadów. Stefan rządzi tylko przez 2 lata, jednak w tym czasie jedyne co osiąga to
pokonanie Czechów, którzy najeżdżają Węgry. Ale bardzo istotne dla naszej historii jest to, że jego żoną właśnie była Elżbieta Kumańska, księżniczka, połowiecka właściwie. Czy połowiecka, to znaczy kumańska, to jest jedno i to samo. Elżbieta Kumanka wydaje na świat kolejnego władcę Węgier, Władysława, zwanego po węgiersku László. I tenże László dostaje przydomek Kuman. Jest to dosyć istotna zmiana w węgierskiej polityce, bo chłopak ten czuje się bardziej połowcem niż Węgrem. Nosi fryzurę na modłę połowiecką, otacza się połowcami, ma liczne połowieckie nałożnice i wzbudza to dość dużą niechęć jego węgierskich poddanych. Młody László, Władysław IV, w 1278 roku razem z Rudolfem Habsburgiem walczą przeciwko Czechom. Dochodzi do bitwy nad Suchymi Krutami, która jest bardzo znacząca dla tej części Europy, ponieważ torpeduje ona czeską imperialną politykę. Może Was śmieszyć czeski imperializm w XIII wieku, ale tak naprawdę Przemysław II Ottokar był wtedy pretendentem do tronu cesarskiego w Niemczech. I gdyby László IV nie pomógł Rudolfowi Habsburgowi pod Suchymi Krutami zwyciężyć Czechów, to najprawdopodobniej Czesi bez problemu z Habsburgiem by wygrali, a Przemysław II mógłby zostać cesarzem niemieckim, co byłoby niezwykle zmieniające historię środkowej Europy. Do tego nie doszło, ponieważ Stefan IV właśnie walczył z Czechami, dlatego László nie lubił ich, stanął niezbyt rozważnie po stronie Habsburgów, doprowadził w konsekwencji do tego, że czeska dynastia później upadła zupełnie, a Habsburgowie, jak wiecie, stali się przez kolejne dziesięciolecia i wieki potęgą w centralnej Europie. Ale jak musicie pamiętać właśnie, że bardzo wydatnie pomogli im w tym Węgrzy, a tutaj zarządów właśnie László IV Kumana. W 1285 roku po raz drugi Mongołowie ze Złotej Ordy najeżdżają Węgry. Jednak László całkiem nieźle radzi sobie z tą inwazją i nie łupią oni całego kraju, tak jak za rządów jego dziadka, lecz tylko pół, aż do Dunaju. Także nie jest najgorzej. Oczywiście te zamki i te reformy przeprowadzone przez Belę IV przydały się i Węgry są teraz znacznie mocniejsze niż były, lepiej przygotowane na taki najazd. Tak samo Złota Orda to nie jest już to samo, co 40 lat wcześniej za rządów Batuhana, no bo wtedy to był tutaj szczyt mongolskiej potęgi we wschodniej Europie. Po śmierci László IV Kumana mamy już praktycznie rzecz biorąc schyłek dynastii Arpadów, a tu jest bardzo ciekawa analogia pomiędzy Polską, Czechami a Węgrami. Otóż każdy z tych krajów ma rządy tej pierwszej założycielskiej dynastii trwające mniej więcej 400 lat, nie więcej. W Polsce od 966 do 1370 mamy dokładnie 404 lata. Podobnie jest w Czechach i podobnie jest na Węgrzech. Od ich przybycia na nizinę po wygaśnięcie dynastii mija 400 lat z kawałeczkiem. To wygląda tak, jakby oni mieli jakiś taki limit. 400 lat rządów i koniec. Władysław IV Kuman umiera w 1290 roku i przez kolejne 11 lat rządzi jego syn Andrzej III Wenecjanin, bo jego matka była wenecką szlachcianką. Jest to okres wielkiego chaosu na Węgrzech. Wpłynęły na to głównie dwa czynniki. Po pierwsze, siła możnych, którym Bela IV pozwolił budować zamki i powoływać armię. Teraz mogli oni fizycznie przeciwstawić się władzy, szczególnie że, i tutaj punkt drugi, ta władza im się zbytnio nie podobała, bo jak wspomniałem wcześniej, Władysław ostentacyjnie zachowywał się jak Kuman, a jego syn z kolei jak Wenecjanin.
Na przełomie XIII i XIV wieku Węgry są podzielone, rządzone de facto niezależnie przez lokalnych możnowładców. Do chaosu dodać należy fakt, że Andrzej III Wenecjanin był raczej lichego zdrowia, a ciągłe wojny domowe wcale mu nie służyły. W efekcie tego wszystkiego zmarł on, mając jedynie 36 lat, w 1301 roku i na nim to wygasła męska linia Arpadów. Węgrzy trochę obwiniają nas za to, że wymarła ich wielka królewska dynastia, ponieważ księżniczka kujawska Fenna, która była pierwszą żoną Andrzeja Wenecjanina, zmarła bardzo młodo, pozostawiając po sobie tylko córkę. Druga z kolei żona, Agnieszka Austriaczka z rodu Habsburgów, nie doczekała się z nim już żadnych dzieci. Było dwóch głównych pretendentów do korony węgierskiej po śmierci Andrzeja. Wacław II, król Czech, zażądał jej dla swojego syna, Wacława III, który miał wówczas jedynie 12 lat. Tutaj przede wszystkim argument silnej bliskości politycznej, bo ani relacje dynastyczne, ani dyplomatyczne nie dawały Czechom takiego umocowania. Po prostu Wacław II szukał okazji, gdzie popadnie i tak jak udało mu się w Polsce łapnąć koronę królewską dla siebie, tak samo chciał uczynić na Węgrzech. Drugim pretendentem do tronu był 13-letni Karol Robert z Neapolu. On przynajmniej po kądzieli był wnukiem Arpadów, a co więcej, popierał go zarówno papież, jak i cesarz niemiecki, którzy w ten sposób chcieli kontrować silnych Przemyślidów. Karol Robert pochodził z dynastii andegaweńskiej, która była boczną linią Kapetyngów, rządzących we Francji od końca X wieku. Mimo że Wacław III zmarł bardzo szybko, to do korony węgierskiej znalazł się szybko inny pretendent. Otto III Bawarski, który 2 lata siłą próbował ją dzierżyć, aż został pokonany przez wojewodę siedmiogrodzkiego. Dopiero wówczas Karol Robert bezpiecznie przybył na Węgry i w 1309 roku nastąpiła jego koronacja. Panował aż 33 lata i jego rządy to powrót do świetności Węgier. Działalność polityczna na wszystkich frontach jak za najlepszych czasów. Po pierwsze, z Habsburgami walczył przeciwko Wittelsbachom w Niemczech. Na południu wspierał Bana Bośni przeciw Chorwatom i Serbom, którzy korzystając z chaosu na Węgrzech po wygaśnięciu Arpadów zrzucili ich zwierzchnictwo. Próbował też parokrotnie podporządkować sobie gospodarstwo wołoskie i wreszcie wspierał Kazimierza Wielkiego w jego staraniach o podporządkowanie sobie Rusi Halickiej. Dla nas w tej historii najważniejsze jest to, że za żonę miał Elżbietę Łokietkówną, czyli Ludwik Andegaweński był piastem po kądzieli. I dzięki temu, koniu, spokojnie, dzięki temu, kiedy w Polsce wygasły rządy piastów, został tak gładko zaakceptowany przez polskich możnowładców. Doszło do tego już w 1355 roku, kiedy właśnie Kazimierz Wielki i Ludwik zawarli pakt, w myśl którego, jeżeli któryś z nich umrze bez męskiego potomka, drugi przejmie po nim królestwo. I właśnie dzięki temu 15 lat później, kiedy rzeczywiście Kazimierz Wielki umiera niestety dla nas bez męskiego potomka, Ludwik zgodnie z tym traktatem przejmuje krakowski tron. Współpraca z Węgrami jest dla Polski bardzo korzystna. Pomagają nam oni zdobywać Ruś Halicką, gdzie konkurujemy w owym czasie głównie z Litwinami, którzy też próbują te tereny zająć dla siebie. Polska, szczególnie południowa, przeżywa ożywienie gospodarcze spowodowane mocnymi kontaktami handlowymi z Węgrami. Do Polski napływają w beczkach niesamowite ilości węgierskiego wina, które goszczą na szlacheckich oraz mieszczańskich stołach. W tym czasie właśnie rozkwitają takie miasta na południu jak Pilzno, Biecz, Sanok, Sącz czy Krosno.
ale tą sielankę XIV wieku mącą dwa istotne fakty. Po pierwsze, czarna śmierć, która w połowie tego wieku pustoszy Europę. Węgry znacznie mocniej niż Polskę, bo Węgry są bardziej na południu i tam ona się bardziej przetoczyła. A drugim długofalowym skutkiem XIV-wiecznego zamieszania na południu Europy jest inwazja Turków osmańskich. I już w 1371 roku w bitwie nad Mariką mamy pierwszy raz niesamowity pokaz tego, do czego zdolni są Turcy. Otóż sojusz węgiersko-serbsko-bośniacko-bułgarski zostaje pokonany przez 4 razy mniejszą armię turecką. Zostają zaskoczeni i pokonani po prostu. To był szok. 25 lat później pod Nikopolis jeszcze większy sojusz państw chrześcijańskich zostaje znowu pokonany przez Turków i to pokazuje, że to jest żywioł, którego teraz Europa nie będzie w stanie zatrzymać i przez kolejne setki lat naznaczą się oni na historii przede wszystkim Węgier, ale również naszej. Ludwik Węgierski umiera w 1382 roku po 12 latach panowania na tronie również polskim i w ten sposób kończą się z kolei na Węgrzech rządy Andegawenów. Maria Andegaweńska, jego córka, przez 5 lat sprawuje rządy jako królowa, po czym zostaje wydana za Zygmunda Luksemburskiego, ale to już jest historia na zupełnie inny odcinek, na który może kiedyś Was zaproszę. Na razie kończymy na XIV wieku, ale na koniec chciałbym jeszcze opowiedzieć o kilku fenomenalnych rzeczach związanych z Węgrami. Przede wszystkim Węgrzy produkują niesamowicie dobre wino. To wino można zobaczyć już w Tokaju, czyli bardzo blisko naszej granicy. Od naszej granicy dosłownie to jest 220 km. I tam w Tokaju na wulkanicznych glebach rosną tak wspaniałe winogrona, z których oni produkują piękne, białe wino, które jest wyśmienite w smaku i przykładowo też niesamowicie tanie, co bardzo polecam. A druga rzecz, to niesamowite w Węgrach jest to, że oni przez ponad 1000 lat mieszkania w Europie w ogóle nie stracili swojego języka. To jest niebywałe, że język węgierski zachował się tak doskonale po 1000 lat otoczenia przez Germanów, Słowian, na południu przez Greków. Oni się niesamowicie trzymają tego swojego języka. I dzisiaj Węgrzy, mimo że genetycznie tak naprawdę z tego ugrofińskiego ludu zostało już niewiele, oni są głównie genetycznie Słowianami, to jednak kulturowo są niezwykle silni i jest to fenomen na skalę europejską, a może i nawet światową. Podobnie jak Baskowie na przykład trzymają się. Jak widzicie, uwielbiam Węgry, bardzo polecam ten kraj, ludzie niezwykle gościnni, a wino wspaniałe. Kobiety, tak jak powiedziałem, mają nasze słowiańskie geny, także też są piękne. A mam nadzieję, że tymi dwoma odcinkami przybliżyłem Wam historię tego kraju, który teraz będziecie jeszcze chętniej odwiedzać. Jedziemy na Węgry. To jest dobry pomysł, Maurus. Żeśmy ruszyli na Węgry.